Ta prezentacja jest dla rodziców i opiekunów dzieci, które mają kłopoty ze snem. Większość z nas wie, jak to jest, gdy mamy za sobą kiepsko przespaną noc. Wiemy, że to może wpłynąć na to, jak sobie poradzimy z obowiązkami następnego dnia. Na szczęście, ta prezentacja jest dla rodziców i opiekunów dzieci, które mają kłopoty ze snem. Większość z nas wie, jak to jest, gdy mamy za sobą kiepsko przespaną noc. Wiemy, że to może wpłynąć na to, jak sobie poradzimy z obowiązkami następnego dnia. Na szczęście większość z nas, jeśli dobrze prześpi kolejną noc, wróci do normy. Niektórzy z nas jednak wiedzą, jak to jest mieć za sobą regularnie kiepsko przespane noce i jakim jest to obciążeniem dla naszego stanu emocjonalnego oraz jak wpływa na możliwość wykonania wszystkich zadań zaplanowanych na kolejny dzień. Jako rodzice wiemy i akceptujemy, że będą okresy w naszym życiu, kiedy notorycznie będziemy mniej wyspani, jako że zależy to od przechodzenia naszych dzieci przez różne fazy rozwoju. Dzieci z niepełnosprawnością jednakże mogą regularnie doświadczać źle przespanych nocy, a zatem rodzice tych dzieci na pewno zyskają, ucząc się kilku dodatkowych strategii, które mogą pomóc ich dzieciom spać dużo lepiej. W tej prezentacji będziemy podsuwać pewne pomysły, z których rodzice mogą skorzystać, by ich pociechy spały lepiej. Sen jest tak samo ważny dla dzieci jak pożywienie i woda, czyli musimy włożyć tak samo wiele wysiłku w zapewnienie dzieciom dobrej jakości snu, jak w przypadku dobrej jakości jedzenia i picia. Jeśli dzieci będą dobrze spały, wtedy będą w stanie dużo lepiej poradzić sobie ze swoimi emocjami i zachowaniem, będą w stanie lepiej się skupić i lepiej słuchać, będą też mogły mieć lepszy dzień nauki w szkole. Ich ogólne zdrowie i kondycja będą dużo lepsze i będą też w lepszej formie, by zwalczać ewentualne przeziębienia i inne choroby. Jest mnóstwo powodów, dlaczego dzieci mogą doświadczać problemów ze snem. Mogą być powody fizyczne i medyczne, które przeszkadzają dzieciom w dobrej jakości śnie. Dzieci mogą mieć trudności z oddychaniem, np. z powodu astmy, mieć atak padaczki lub zmoczyć łóżko i to je obudzi, cierpieć na ADHD i wtedy też często gorzej śpią w nocy, cierpieć dyskomfort z powodu chorób skóry, zaparć, wzdęć i wtedy również nie śpią dobrze, brać leki, które mogą wpływać na ich bezsenność, cierpieć na niepełnosprawność wzrokową lub słuchową i wtedy budzą się w nocy zdezorientowane, bo nie rozróżniają pór dnia i nocy. Cierpieć na lęki i wtedy też budzą się częściej w nocy. Być wrażliwe na hałas, temperaturę, światło, zapach oraz dotyk, a także na inne rzeczy typu ich piżama czy koc, którym są przykryte, albo dźwięk nagle usłyszany w nocy może rozdrażnić dziecko i wpłynąć na przerwę we śnie. Czyli wszystkie te szczegóły muszą być wzięte pod uwagę i po kolei wykluczane, gdy chcemy znaleźć prawdziwą przyczynę kiepskiego snu naszych pociech. To, co dzieci jedzą i piją, również ma znaczenie dla jakości ich snu. Mleko i pożywienie czy picie wysokobiałkowe mogą pomóc w lepszym śnie. Ale na przykład makaron czy chleb oraz jedzenie bogate w cukier mogą powodować budzenie się w nocy. Czyli warto zwrócić baczną uwagę na to, co dzieci jedzą i piją wieczorami. Powodem kiepskiego snu może być też zachowanie dziecka. Może być tak, że dziecko nigdy nie nauczyło się rutyny przed snem i nie potrafi już samo się uspokoić. Może to być przyzwyczajenie, coś do czego przywykł już i rodzic, i dziecko. Może być i tak, że dziecko jest przyzwyczajone do dawania mu większej uwagi, kiedy odmawia pójścia spać samodzielnie. Niektóre problemy ze snem są spowodowane schorzeniami związanymi ze snem, takimi jak koszmary senne, lunatykowanie, bujanie lub bezdech senny, z którego dziecko samo się wybudza. Jeśli Twoje dziecko ma problem ze snem, nie rezygnuj z nadziei, jako że jest spory wybór strategii, które możesz wypróbować. Główną rzeczą jest ustalenie planu, trzymanie się go i kontynuowanie. Pierwszą rzeczą jest zidentyfikowanie problemu. Spróbuj prowadzić dziennik snu przez 2 tygodnie, wpisuj tam czas, kiedy dziecko idzie do łóżka, jak długo zajmuje mu zaśnięcie, o której faktycznie zasypia, jak często się przebudza itd.
Zapisuj, co zrobiłeś i wydaje się, że pomogło, nawet jeśli są to małe rzeczy. Następnie zaplanuj stosowanie najlepszych strategii jak najczęściej. Badania jasno pokazują, że narażanie na niebieskie światło jest bardzo niekorzystne dla snu. Na osoby z autyzmem niebieskie światło ma większy wpływ. Spróbuj ograniczyć używanie elektroniki przynajmniej na godzinę przed snem. W ten sposób stwórz dziecku skojarzenie, że wyłączenie komputera, ciepła kąpiel lub prysznic, założenie czystej piżamy równa się przygotowaniom do snu. Ustalenie rutyny kładzenia się spać jest bardzo ważne i pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, żeby ją wdrożyć. Ten slajd pokazuje przykładowe działania rutynowe przed położeniem się spać. Być może będziesz musiał powtarzać kładzenie dziecka do łóżka kilkakrotnie i mówienie mu dobranoc, śpij dobrze. Unikaj wtedy kontaktu wzrokowego, dłuższego monologu lub rozpoczynania rozmowy. Pozostań spokojny. Jeśli Twoje dziecko martwi się Twoim wyjściem z jego pokoju i pozostaniem w łóżku samotnie, spróbuj wychodzić z pokoju stopniowo. Upewnij się, że masz ustaloną dobrą rutynę przed snem. Zacznij od leżenia obok dziecka na jego łóżku, ale nie wchodź pod kołdrę. Połóż się na zewnątrz pościeli. Nie mów do dziecka i nie patrz na nie. Powiedz krótko: już czas do spania, poleżę tu chwilę z Tobą. Zostań z dzieckiem co najmniej 15 minut po tym, jak wydaje Ci się, że już zasnęło, jako że najpierw dzieci mogą spać bardzo lekko. Następny krok tej metody to siedzenie obok Twojego dziecka, kiedy ono powoli zapada w sen. Potem, nadal siedząc, zdejmij stopy z łóżka i połóż je na podłodze. Kolejnym krokiem będzie, kiedy dziecko przyzwyczai się do tego, że to robisz, zacznij siadać obok łóżka. Stopniowo odsuwaj się coraz dalej w kierunku drzwi, aż w końcu usiądziesz na zewnątrz drzwi lub nawet w innym pokoju. Jeśli dziecko budzi się w nocy, spróbuj odgadnąć, co jest powodem. Czy jest mu gorąco, czy zimno, czy w pokoju jest za jasno, lub czy być może chce mu się pić albo zmoczyło łóżko. Naucz Twoje dziecko, by zrobiło samo dla siebie to, czego potrzebuje, a szczególnie, żeby zostało w swoim pokoju. Jeśli musisz pójść do dziecka, ogranicz rozmowę i kontakt wzrokowy do minimum. Nie włączaj światła. Rób wszystko w takiej kolejności, jak przy kładzeniu się spać. A to może oznaczać stopniowe ponowne wychodzenie z pokoju, jeśli to jest to, co robiłeś wcześniej. Jeśli dziecko budzi się w nocy o tej samej porze, spróbuj przerwać ten wzorzec, na przykład poprzez delikatne przeszkodzenie dziecku pół godziny wcześniej, niż zwykło się ono budzić samodzielnie. Delikatnie poklep dziecko po ramieniu lub delikatnie nim potrząśnij na tyle, żeby zareagowało, ale się nie obudziło. To może wystarczyć, żeby przerwać nocne budzenie dziecka o konkretnej porze. Co powinieneś zrobić, kiedy Twoje dziecko kładzie się spać bardzo późno? Najpierw sprawdź, o której dziecko zasypia w ciągu 15-20 minut po położeniu się do łóżka. Stopniowo przesuń czas kładzenia się do łóżka o te 15 minut. Jeśli dziecko nie uśnie w ciągu tych 15-20 minut, wyciągnij je z łóżka na pół godziny, żeby zwiększyć jego motywację do zaśnięcia. Po 30 minutach połóż dziecko z powrotem do łóżka i zostaw je na 15-20 minut. Jeśli nie zaśnie, ponownie wyciągnij je z łóżka na pół godziny i powtórz ten cykl od początku. Tutaj masz przykład słabej rutyny kładzenia dziecka spać. Zobacz, że może to zająć 18 nocy, żeby zmienić dziecku czas kładzenia się z 22:30 na bardziej rozsądny czas o 20. Jeszcze kilka innych rzeczy, których możesz spróbować. Nie pozwalaj dziecku na drzemki w ciągu dnia. Spróbuj relaksacji z kojącą muzyką, masażem lub medytacją prowadzoną. Możesz znaleźć przykłady na YouTube. Wymyśl historyjkę na dobranoc o zasypianiu i przeczytaj swojemu dziecku. Rozważ dawanie dziecku przepustek nocnych, jeśli dziecko ma trudności z pójściem spać. Oceń, jak często dziecko wstaje i ustal z nim kontrakt. Stopniowo zmniejszaj z np. 3 przepustek do 1, aż nie będzie potrzeby używania przepustek w ogóle. Stosuj to równolegle z systemem nagradzania. Nagrodź dziecko rano za pozostanie w łóżku, a nie za pójście spać. I używaj wizualnej formy.
jak na przykład wykres z naklejkami, który trzymasz na lodówce. Rzeczy do zapamiętania. Wybierz właściwy czas do próbowania nowych strategii. Nie zaczynaj w trakcie specjalnych wydarzeń lub wakacji. Pamiętaj, że problem może się pogorszyć, zanim będzie lepiej, jako że wprowadzasz nową rzecz. Nie próbuj nowych pomysłów, kiedy ty lub dziecko jesteście chorzy lub nie czujecie się najlepiej. Może się zdarzyć, że będziesz musiał zmienić meble lub zamienić pokoje oraz może się zdarzyć, że będzie potrzebne wsparcie innych członków rodziny, aby rozumieli, co starasz się osiągnąć. Pamiętaj, by nagrodzić inne dzieci w rodzinie, które muszą coś poświęcić lub które nie radzą sobie z racji tego, że inne dziecko ma problem ze snem. Pamiętaj, rozmawiaj z innymi ludźmi i pytaj ich o pomysły. Ostrzeż swoich sąsiadów, że próbujesz nowych strategii, by pomóc dziecku zasypiać i że mogą wystąpić pewne zakłócenia. Upewnij się, że wszyscy dorośli w rodzinie są konsekwentni i wspierają siebie nawzajem. Nie ulegaj, bo wtedy tylko pogorszysz sytuację z zasypianiem dziecka. Bądź cierpliwy i konsekwentny i nie denerwuj się, jeśli to, co robisz i to, czego próbujesz, zdaje się nie działać lub zabiera dużo czasu. Ważniejsze. Dbaj o siebie. Nie panikuj i odpoczywaj najczęściej jak się da. Poproś o pomoc, jeśli jej potrzebujesz. Przypominaj sam sobie, że będzie lepiej. Najważniejsze. Dbaj o siebie. Nie panikuj i odpoczywaj najczęściej jak się da. Poproś o pomoc, jeśli jej potrzebujesz. Przypominaj sam sobie, że będzie lepiej. Więcej informacji możesz uzyskać tutaj. Więcej informacji możesz uzyskać na poniżej wymienionych stronach internetowych.